Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu Tank Models. Posłuchajcie, ci co śledzą mój profil na Facebooku, czy to jest adam.chodorowski, czy też tankmodels.pl, widzieli, że zamieściłem kilka zdjęć z warsztatów. Mianowicie aktualnie filmiki są też, sklejam Mausa od Vespidu, jak i również, posłuchajcie, wygrzebałem model sprzed kilku lat. Jest to bardzo prosty modelik S100, czyli super ciężkiego czołgu niemieckiego, który miał wejść do produkcji. Podobno zostały wyprodukowane tylko i wyłącznie podwozie, dół, znaczy sam wanna, tak, tutaj czołgu co do wież to nic nie wiadomo. Ponoć czołgi te zostały, fabryka z tymi czołgami została odkryta przez polską pierwszą dywizję pancerną i powiem wam, stwierdziłem, że sobie skleję ten model, dokończę, bo on był w dużej części sklejony i tak leżał i nabierał mocy. I powiem wam, stanął na etapie takim, że ten sklejony model, co na zdjęciach pokazuje, właśnie to jest ten model S100, prosty, uproszczony model. Zwróćcie uwagę, że tu nawet kopułka była w całości razem z wieżą. Dodałem sobie, posłuchajcie, tak, wszystkie te uchwyty, łącznie z tym uchwytem na jarzmie armaty. Tutaj mamy wszystkie uchwyty techniczne, takie do zdejmowania wieży, łącznie z uchwytem na włazie tutaj załogi, czy też na przykład te uchwyty, które znajdują się tutaj na klapach, czy też różnych eksploatacyjnych otworach. O, też sobie pozwoliłem wszystko to powymieniać. Zrobiłem to z drutu, ponawiercałem otwory, kasowałem przede wszystkim te takie imitacje uchwytów i stwierdziłem, że sobie wezmę, porobię to wszystko z drutu. Od nowa, tak samo tutaj są klapy włazu do czołgistów, znaczy na kierowcę, jak i również radiooperatora, czy też kogoś tam, bo tutaj karabinu już nie mamy w tym czołgu. Malowanie wybrałem bardzo podobne do tego z pudełka, ale to jest tak zwany snake znaczy wąż plamiasty. Czyli jest to po prostu białe tło, było nanoszone. To jest prototyp jakiegoś kamuflażu, który miał być później zastosowany. I to jest kamuflaż dwubarwny typu w ogóle ambush, czyli zasadzka, tak? Który miał dodatkowo, na przykład malowano na kolorze, bo tu jest dwubarwny, tak? Ale na przykład jak stosowano ten kamuflaż trójbarwny, to w każdym razie, posłuchajcie, były tak, na jasnym tle były na przykład robione takie plamki, kropki, kolorem przeciwnym, czyli na przykład zielonym lub brązowym, tak? Ja tutaj zastosuję jeden ambush, tylko jeden kolor ambuszu, a mianowicie na jasnych polach zrobię takie malutkie, delikatne kropeczki właśnie zieloną farbą. Może zrobię też na zielonym piaskową, tak? Zobaczymy. Ale w każdym razie tutaj mamy też wymienione, takie specjalne, technicznie wymienione, nie pomalowane, tylko podkładową farbą zabezpieczającą metal. Właśnie mamy pomalowane te wymienione, powiedzmy zniszczone w czasie walki osłony przeciwodłamkowe, ciężkie płyty żeliwne, takie odlewane. I tutaj jest ta wymieniona i ta, i niestety, ale mechanicy nie zdążyli ich pomalować w kamuflaż. Czołg ruszył do walki. Wiadomo, że to jest model papierowy, czyli ten model nigdy nie został kompletnie zbudowany. Znaleziono tylko i wyłącznie kadłub i nic poza tym, pusty, w pewnej fabryce, gdzie też były myszy produkowane, a tak prezentuje się podwozie, jest pomalowane na właśnie standardowy, jasno-szaro-piaskowy, taki ten kolor niemiecki. I tu też są koła, powiedzmy, od innych czołgów S100, które były malowane na zielono. Tu są zapasowe, takie techniczne, właśnie też malowane koła na tą farbą zabezpieczającą. I tak wymyśliłem, że ten czołg będzie tak się prezentował. Tu dojdą jeszcze wszystkie włazy oczywiście, jak i również, proszę zwrócić uwagę, system noktowizyjny. Ale brakuje mi, bo jeżeli mamy już lampę, mamy następnie tutaj dalmierz,
to kierowca nie widzi tego, ani tak samo strzelec. Powiem Wam, bo już to był strasznie skomplikowany system. Na przykład kierowca też posiadał taki wizjer, żeby móc jechać i walczyć w nocy. Dobra, dajemy sobie, już wyluzujmy. Tutaj, tak jak zwróćcie uwagę, góra wanny jest pomalowana właśnie na jednolity piaskowy kolor. Tak ma być, tak wymyślono. Wieża jest w całości skamuflowana, czyli ma na wszystkich płaszczyznach pomalowany kamuflaż. Ci, co obserwują właśnie mój profil, kanał, nie, na profilu Facebooka i swoim osobistym profilu zamieszczałem po kolejne etapy, bo ten kamuflaż był pierwotnie inny, ja go później przemalowałem, stwierdziłem, że mi się nie podoba. Oczywiście do malowania używam farb, waszy, w przypadku Pantery D tak samo, którą możecie zobaczyć na profilach. Używam farb akrylowych serii R, firmy właśnie Vallejo, jak i również tak samo waszy akrylowych tej samej firmy, czyli to jest Game Color Wash, również firmy Vallejo. Tutaj mam taką próbkę namalowaną, bo na tym na nakręce do Gucio było widać. No i dzisiaj właśnie pokażę, jak sobie maluję ten kamuflaż ambuszowy, ale to jest próbka. Zanim jednak oczywiście zacznę malować już na pomalowanym modelu, powiem Wam, że sobie zrobię taki test. Zobaczymy, czy dobrze umyłem aerograf, bo ostatnio zostawiłem jednak niedomyty i się mocno zasechł. Czyli tak, co sobie wezmę? Wezmę sobie farbę Vallejo Modeler z serii do niemieckich czołgów 71075 Sand. I najpierw przetestuję sobie malowanie tego kamuflażu. Posłuchajcie, na wnętrzu czołgu. Zobaczymy, jak tam leci ta farba. Trochę jest gęsta. Coś chyba aerograf nie do końca jest też dobrze wyczyszczony. Ale pan Szyślicho, posłuchajcie. Pomalujemy sobie wnętrze. Zamaziamy. Dobra, mamy pomalowany na piaskowo. Teraz wezmę sobie wodę. Czy jeszcze farba została od metra. Powiem Wam, że na przykład Vallejo są naprawdę bardzo fajnymi farbami. Dobra, wypsikamy ją do maksa. Pozostałe resztki umyję sobie kieliszek oczywiście, żeby móc malować dalej. No i oczywiście, żeby farba nie zmieniła mi koloru, ponieważ zostawię jakoś poprzedni odcień, tak? Ach, to nie jest pędzelek do czyszczenia, to jest magiczna różdżka. To też nie są pędzelki do czyszczenia aerografu. Tu jest pędzelek do czyszczenia aerografu. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Sobie przeczyszczę też. Jakiś patyczek by się przydał. O, tutaj jest. Czy woda jest? Jest woda. To nie jest kawa. Zamoczę sobie. O, cofnę igłę. Wypsikamy to, co zostało. I ten pokryjemy sobie, dodamy trochę zielonej farby. A następnie przetestujemy się. I teraz tak. Jako zielona jest medium olej. To jest z serii właśnie ta Olive Green 71092. Lekko ją wymieszamy, bez rozcieńczania, po prostu sobie zamalujemy pewne elementy. Raz, o, aż za dużo, ale jest.
Dobrze, maluję. Dobra, patrzę ślicho, tyle styknie. Malowanie na wariata, tego i tak nikt nie będzie widział. Kupę farby się zmarnowało, no niestety, bywa tak. Woda. Tą niewielką ilością farby, którą wlałem, powiem wam, można naprawdę kupę modelu pomalować, bo to farby Vallejo, a widzieliście, to była wlana bezpośrednio z butelki, bez żadnych rozcieńczalników, mieszania, tylko butelką Vallejo. Taką farbą można kupę modelu pomalować i bardzo dobrze pokryć elementy malowane. Dobra, wyczyszczę później sobie dokładnie aerograf, żeby on mi się nie zasekł. No, szkoda mycia było, później rozbierania. Dobrze, teraz sobie wezmę pokrywkę. To jest pokrywka po washu. O rany, zrobiłem porządek na stole i się ślizgam teraz. I co następnie? Żeby uzyskać w miarę najmniejszą kropkę, to niestety tej już nie użyję. Nie mam tak małego pędzelka, posłuchajcie, bo to praktycznie z jednym włosem by było, trzeba mieć pędzelek, żeby nanosić kamuflaż, mianowicie mówię o tym piaskowym teraz odcieniu. I gdzie jest piaskowa farba? Tu jest piaskowa. Więc ja sobie naleję troszeczkę tej farbki, takiej bezpośrednio z butelki. Wezmę po prostu wykałaczkę. Tutaj gdzieś były cążki, jedne, drugie. O, to są takie najprostsze moje cążki. I dosłownie tyci czubek zetnę. O. I zobaczymy, jakie kropki, teraz przyłbica by się przydała, jakie kropki wielkości robi w tej wykałaczka. Nawet dość duże są kropy. Takie są za małe, czyli trzeba też odpowiednią ilość, powiem wam, nawet za duża jest ta wykałaczka, wiecie co? Nie wiem, czy zobaczymy samym czubkiem wykałaczki, jakie ślady zostają naniesione. I powiem wam, że to jest wystarczająca kropka. O, w ten sposób. Nanoszenia. I tu jest nawet dużo tej farby, że zostaje jej. O. I sobie robimy ten ambush taki, tak? Jak ktoś zna lepszy patent, zapraszam do podzielenia się. No tutaj ja na chybił trafił walę, prawda? Te kropki. No i mniej więcej to tak wygląda, tak? Taki ambush, czyli biorę, nie ściąłem nic z wykałaczki, bo to są małe kropeczki. Pamiętajcie, to jest skala 72. Można sobie ten ambush nanosić w ten sposób po prostu. Nawet też można sobie tutaj bardziej tą farbę rozprowadzić. Tak, ja zrobię takie kropki, powiem wam, właśnie tym kolorem, a zobaczymy, jak zielony się będzie prezentował, bo może lepiej jest zielonym po prostu zrobić delikatne kropki na piaskowym kolorze. Nie lubię zalanych dzióbków, więc wycieram. I teraz wycieramy tutaj. Zielony miał być teraz. Tu sobie delikatnie maczamy. Tak tyci tej farbki.
I powiem wam, że nawet fajnie to wygląda. A jakbyśmy chcieli kreski zostawiać, takie nie, to kiepsko wygląda. Nie, tym się kresek nie da robić. Tak, 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 tak. I myślę, że na tym właśnie kolorze piaskowym zrobię po prostu delikatne kropeczki. Tutaj macie, proszę bardzo, taki typ kamuflażu ambush. Czyli trzeci kolor jest dwa, na przykład jak był zielony, brązowy używany, to na części powiedzmy jasnego tego kamuflażu były na przykład kropki brązowe, a na drugim na przykład były kropki zielone. Tak dobrze powiedziałem? Zielony, brązowy na jasnym polu. A na przykład na polu brązowym i zielonym były po prostu jasne takie kropeczki porobione. I powiem wam, zastanowię się jeszcze, wezmę w razie czego sobie to przemaluję, jeżeli nie spodoba mi się, i powiem wam, sobie postawię kilka takich kropek. Można sobie nieregularnie te kropki stawiać. Nudna robota, ale powiem wam, fajnie to może wyglądać. W każdym razie na pewno ciekawiej w ten sposób będzie wyglądał ambush na tym modelu. I proszę bardzo, na wieży można za jednym umoczeniem po prostu wykałaczki, dwie kropki da radę postawić, nie za duże, trzeba uważać z dozowaniem farby. I powiem wam, dość ciekawie to wygląda. Więc ten model będzie miał taki kamuflaż. Fotorelacje też zamieszczę oczywiście na Facebooku. Link znajdziecie, no na kanale jest oczywiście, znajduje się link, nie wiem czy zauważyliście. Ale w każdym razie bardzo fajnie mi się to zabawa podoba. Pamiętajcie, że to jest model prototypowy. Ambush też był takim kamuflażem stosowanym pod koniec wojny przez Niemców i bardzo delikatne kropki można sobie takie nanieść i ten model na pewno będzie dużo ciekawiej się prezentował. Będzie naprawdę fajnie, ciekawie się prezentował na pewno od na przykład jednobarwnego i tutaj oczywiście następnie łoż wkroczy, delikatne cieniowanie, eksploatacja tego czołgu tak samo wkroczy, powiem wam, no bo przecież wiadomo, ten czołg walczył cały czas, nie wiem ile on na godzinę miał jechać, ale pewnie nie przekraczał 30 km po drodze, bo to był kolos i powiem wam, ciężko jest wyczuć, nie wiadomo jak te czołgi miały w ogóle jeździć, i czy były mosty, które je mogły utrzymać. To już była megalomania dowódców i projektantów niemieckich, łącznie z Adolfem H. I tak dalej, będę go piegusował, zobaczymy jak będzie finalnie wyglądał. No głupio to nie wygląda, tak by był ambush, koniec wojny, tak, no powiedzmy wojna nadal trwa. Całe szczęście, że nie. Bardzo dziękuję wam za uwagę, życzę miłego dnia. Pamiętajcie, możecie to samo wykonać z farbą, jasną farbą kamuflażu, czyli Elephant Bane, tak, RAL 1001.
i położyć te kropki na kamuflażu jasnym. Ja chyba już tak nie będę aż fantazji uprawiał. Zobaczymy ten podwójny kamuflaż. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.